Dzień dobry Państwu. Mam na imię nazywam się Jacek Borowiak i mówię do Państwa prosto z Polski, z bardzo wyjątkowego miejsca, które jest pełne bardzo ciekawych zjawisk w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym, drodzy Państwo, rozpoczęło się bardzo intensywne szkolenie, o którym będziemy za chwilkę rozmawiać z naszym gościem, ale żeby takiej tradycji została ona dopełniona, to powiem Państwu, że audycja NT Live dzisiaj w wydaniu takim specjalnym ma miejsce bardzo na żywo, ponieważ kiedy spotykamy się z gośćmi, gdy spotykamy się z widzami, z słuchaczami tak już fizycznie, to wtedy ten projekt troszeczkę swoją nazwę zmienia na bardzo na żywo audycję. Drodzy Państwo, dzisiaj, tak jak powiedziałem, spotkaliśmy się w Polsce, jesteśmy w Radomiu na terenie Aeroklubu Radomskiego, gdzie jest organizowane bardzo fajne szkolenie i o tym wszystkim porozmawiamy z Kajetanem Ginterem, który jest dzisiaj z nami. Cześć Kajetan, dobry wieczór prawie. Cześć Jacku. Jestem pod takim wrażeniem, że normalnie aż tremę mam, nie wiem jak ty. No ja też jestem w szoku, że w końcu się nam udało bliżej spotkać. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. No to drodzy Państwo, trzeba powiedzieć tak, że zwróciłem się do Kajetana z pewnym pomysłem. Kajetan wykonał 2 ruchy na telefonie, wysłał link do dzisiejszego kursu i powiedział, jak Ci pasuje, to wbijaj, dajesz. No i jestem, wbiłem i daję. Dziękuję jeszcze raz, bardzo fajnie. Cieszę się, że mogę Cię znowu widzieć. Fajnie, bo widzieliśmy tym się razem w Polsce, tak. Ostatnio, drodzy Państwo, kiedyśmy się widzieliśmy się na lotnisku w Gardermoen, w Oslo, kiedy Kajetan z ekipą, z Marcinem Błońskim z fundacji byli przelotem. Czekaliście na samolot do Warszawy, jeżeli byliśmy na nartach. No dobra. Nie była to żadna tajna misja, nie było ratowania życia, więc to był odpoczynek, no ale też się należy. Tak jest, byliśmy na nartach, na turowych nartach w Norwegii. Polecamy. Drodzy Państwo, napiszcie do nas w komentarzach, skąd nas dzisiaj oglądacie, skąd nas dzisiaj słuchacie. Mam nadzieję, że przy tak pięknej scenerii, w jakiej jesteśmy dzisiaj w hangarze, gdzie są za nami 2 wspaniałe maszyny, które służą nam dzisiaj jako rekwizyty do szkolenia, a jutro one już będą uruchamiane, będą wykonywały odpowiednie zadania zgodnie ze scenariuszem, który został stworzony. Kajetan Ginter, instruktor systemu PEC EXO, czyli samoratowanie z wysokości, oraz PEC Lizard, ratownictwo śmigłowcowe. Największe osiągnięcie Kajetana to pierwsze miejsce drużynowo w zawodach ratownictwa wysokościowego we Francji. Kajetan tworzy zespół Fire Trap i wysokościówkę. Coś jeszcze powinno dodać? Od 6 lat ujęty w projekcie Bezpieczny Kazbek. Co do tego jeszcze? Zgadza się. Zgadza się. Powiedz mi, Kajetan, jak to się stało, że Fire Trap powstało? Jak to się stało w ogóle, że wysokościówka powstała? I teraz pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Nie, żartowałem. Czy Fire Trap, czy wysokościówka.org? I no właśnie, i dlaczego powstała? To jest bardzo dobre pytanie, dlaczego? Natomiast pierwsza chyba jednak była wysokościówka, jako firma, jako marka. Jako młody chłopak zacząłem przygodę swoją z linami i z wysokością od drzew. Myślę, jak większość z nas, młodych chłopaków, zacząłem skakać po drzewach, a że kolega miał brata, który miał trochę więcej lat niż my, to miał różny dziwny sprzęt. No i my ten sprzęt żeśmy troszkę kradli mu w dzień, na wieczór tam go znowu chowaliśmy i chodziliśmy po drzewach i na linach na dół z tych drzew sobie śmigaliśmy. No i z tej pasji gdzieś po malutku zaczęliśmy pracować na linach, zarabiać tak, no i gdzieś potem coraz mniej tych drzew, coraz więcej lat człowiek miał i stało się to sposobem na życie. No i tak powstała firma wysokościówka.org, która gdzieś tam od lat w tej branży działa, a po drodze, jako że jako mały chłopiec marzyłem, żeby zostać strażakiem. Po drodze się okazało, że nie do końca jednak chcę pójść na stały etat do straży pracować, no ale cały czas gdzieś tą strażą i z tym ratowaniem było nam blisko. No i ładnych parę lat temu już wraz z kolegą Michałem Baranowskim założyliśmy Fire Trapa, początkowo w 2 osoby i tak sobie szkolimy strażaków i dzielimy się tą wiedzą, którą gdzieś tam na różnych ścieżkach zdobywaliśmy. Fire Trap powstał z myślą o przekazywaniu wiedzy w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Naszym mottem jest ćwicz,
tak jak będziesz działać, działaj tak jak ćwiczyłeś. No tak, myślę, że ten slogan nie jest niczym nowym i wiele osób go zna, natomiast on jest o tyle prosty i o tyle fajny, że myśmy stwierdzili, że to rzeczywiście nie ma co szukać dalej, tylko no tak wprost. I podczas szkoleń zależy nam na tym, żeby ćwiczyć to z głową, ćwiczyć to, co rzeczywiście trzeba, uczyć się tych rzeczy, które się mogą przydać, no i w czasie działań już w boju używać to, czego się nauczyliśmy i to, co mamy wytrenowane. Myślę, jak w wielu zawodach i sam o tym wiesz, że tak chyba to musi działać w ratowaniu, no nie, ludzi. Procedury sprawdzone, ćwiczane wielokrotnie, powtarzane, briefy, debriefy, przekazywanie konstruktywnej krytyki, to chyba w waszym fachu chleb powszedni. Często mówimy o tym w NT Live. Dzisiaj też Jacek, jeden z twoich kolegów, z którymi współpracujesz, bardzo zaznaczył te kwestie szczególnie ważne w sytuacji, kiedy popełnimy jakiś błąd, coś się odwaliło i nagle o tym nie mówimy. Nie, trzeba o czymś powiedzieć, żeby to nie powstało, więc te elementy są nieodzowną częścią waszych szkoleń, tak zakładam? No tak. I tych szkoleń na linach, i tych szkoleń dla strażaków nie na linach, jest to, tak jak mówisz, bardzo ważne, żeby umieć przyznać się do błędu, żeby opowiedzieć wprost, że coś nie działa, że procedury nasze, które mamy, mogą być stare i one do tych czasów, które mamy dzisiaj, nie pasują i może warto coś zmienić, a w straży w Polsce i w PSP i w OSP i w innych strażach mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo fajnych ludzi, dużo młodych, fajnych ludzi, którzy no gonią świat, chcą to robić, więc dzisiaj nie jest żadnym wstydem mówić, że ktoś coś zrobił źle, że coś trzeba zmienić, że trzeba się czegoś douczyć, trzeba ćwiczyć. No i my tak robimy, znaczy sami się tak uczymy i tak staramy się tą wiedzę gdzieś tam sprzedawać dla ludzi. Zespół Akademii Firetrap to Michał Baranowski, Michał Przybysz, Michał Rosa, dużo tych Michałów i Rafał Własinowicz. Własinowicz. Czy o kimś zapomniałem? No na tę chwilę jest 5 nas, zaczynaliśmy od 2, potem nas było 4, trzeci Michał doszedł chwilę temu, więc to jest taka nasza stała kadra, 5 ludzi. To jest efekt, przepraszam za wyrażenie, selekcji, przeszliście jakąś konkretną drogę, ilość brzydkich słów przy tym wydanych, ilość, nie wiem, orężady przy tym procesie wypitych, ilość misji zaliczonych. W jaki sposób żeście te 5 osób złożyli w jedną całość, no i teraz pracujecie? Jakieś kryteria były? Wszystko to, co mówisz. Okay. Łącznie z tą orężadą. Łącznie z tą orężadą. No wiesz co, to chyba jest w życiu tak, że trzeba trafić na siebie. I no my trafiliśmy na siebie najpierw z Michałem Baranowskim i po prostu taki pomysł, on na początku był zupełnie inny, bo myśmy tak zaczęli od tego, że możemy zrobić escape room o takim tle strażackim, natomiast to zupełnie nam nie wyszło, w sensie w ogóle ten pomysł umarł zanim gdzieś ruszył. Więc no myśmy ruszyli tutaj we dwóch, gdzieś tam się trochę znając z jakichś innych rzeczy. No i Rafał i Michał Rosa bardzo szybko doszli do nas. Z Rafałem się znałem, dlatego że byliśmy razem w straży. Rafał dalej tam w tej straży jest. Ja już nie mam na to tyle czasu. Z Michałem Rosą też się znamy z różnych ćwiczeń i małych, i dużych. Więc tak to wszystko no jakoś po drodze nam było. Drodzy Państwo, jak wejdziecie na stronę internetową firetrap.pl, to tam właśnie ekipa jest zamieszczona. Zdjęcia i bio, powiem tylko tyle, że pan Michał Rosa, funkcjonariusz PSP już z ponad 20-letnim stażem, pan Michał Przybysz to strażak ochotnik z Ochotniczej Straży w Otwocku, wspomniany już gość na samym początku, strażak ochotnik już od 18 roku życia, tak ładnie w twoim bio jest napisane, i Michał Baranowski, strażak ochotnik, instruktor harcerski, fotograf, osoba z wieloma pasjami. I ktoś jeszcze tutaj nam został? Tak, i jeszcze jest Rafał, który i w PSP, i w OSP działa, także pełen miks. Jest nas w tej chwili 3, którzy są w OSP i 2, którzy czynnie służą. Dzisiejsze nasze spotkanie to efekt współpracy między Firetrap, między wysokościówką a Nurdistrigget. Raz jeszcze
Naprawdę bardzo dziękuję, że takie zaproszenie od Was dostałem. Przylecieć tutaj, być pośród polskich ratowników, ochotników, ludzie przyjechali z różnych korpusów, to wielki zaszczyt. No właśnie, kogo gościmy w kursie, który się dzisiaj rozpoczął i jakbyś mógł charakteryzować, jakie to są profile tych osób? To są wszystkie osoby są zawodowcy, czy tylko i wyłącznie specjaliści? No bo chciałbym tutaj zaznaczyć, jaki to jest profil. No tak, może warto zacząć od tego, czym jest ten nasz event, to nasze szkolenie. Ono się zwie HeliMed, w nim jest trochę tego heli, trochę tego med. To jest szkolenie dla ludzi, którym może przyjść działać w ratownictwie ze śmigłowcami i to bardziej lecąc nimi do działań niż samej pracy na ziemi i dlatego też mamy ludzi, którzy działają w paru organizacjach, którym zdarza się być poza krajem na różnych misjach, operacjach, gdzie te śmigłowce mogą być, one niekoniecznie mogą być takie supernowe, niekoniecznie może tam ekipa być do działań, może się zdarzyć, że to jest sam pilot i mechanik i jakby sobie trzeba radzić, więc takich ludzi mamy przynajmniej z 2-3 organizacji, które poza krajem działają dość prężnie dzisiaj. Mamy strażaków paru, żołnierzy albo żołnierza, nie chcę skłamać. Okay. Kogo my tam jeszcze mamy? Medyków mamy trochę, która jeździ w pogotowiu, ale gdzieś tam też działa poza krajem na jakichś misjach czy szkoleniowych, czy takich bardziej czynnych w ratowaniu, więc w większości to są ludzie, którzy chcą coś więcej wiedzieć, ale chcą też ćwiczyć. Dzisiaj akurat jest taki dzień, gdzie rzeczywiście bardziej się siedzi w sali albo chodzi się tutaj na sucho, natomiast jutro i w środę my będziemy czynnie ćwiczyć, będziemy sporo latać, będziemy sporo do tych śmigieł machać, sadzać je i dużo się będzie działo, no więc są to osoby, które chcą działać. A powiedz mi, czy to, co się nauczyliśmy dzisiaj, jutro i w środę, bo ja też mam wielką przyjemność, drodzy Państwo, uczestniczyć w tym szkoleniu. Przyda nam się tylko i wyłącznie na terenie Polski, bo powiedziałeś osoby, które gdzieś wyjeżdżają. No ja pracuję poza Polską, pracuję w norweskim systemie. Czy jak zderzymy to machanie, czy pilot w NLA będzie też rozumiał, co ja do niego macham, czy raczej to jest tylko machanie po polsku? Myślę, że będzie rozumiał, bo ono jest takie samo na całym świecie. Twoja wiedza o tym, jak zachować się, co robić, czego nie robić i jak można pomóc, na pewno Ci się przyda, zwłaszcza, że u Was się sporo lata, kraj macie taki, jaki macie, teren macie, jaki macie, więc sporo się lata. Jak sam mówisz, tych służb, które lata jest parę, więc myślę, że okazji będziesz miał dużo. To nie jest tylko szkolenie do działań u nas w kraju, myślę, że nawet mniej do działań u nas w kraju, bardziej poza krajem, dlatego że LPR dość dobre robi rzeczy, jeżeli chodzi o tą stronę szkoleniową u nas w kraju i większość osób u nas w straży ma już dość dobry poziom wiedzy. Tego się sporo też u nas dzieje, natomiast w terenie bardziej dzikim może tak już nie być, więc to jest skierowane raczej bardziej do osób gdzieś, które będą działać troszkę szerzej niż z LPR-em. Zastanawiam się, co nas jutro czeka. Powiedziałeś, że będziemy machać w praktyce, już będzie zarówno jeden statek powietrzny, i drugi będzie uruchomiony. No ale właśnie, jak gdybyś mógł tak narysować w kilku zdaniach projekt jutrzejszego dnia, albo przedstawić go i oczywiście jeszcze środa, żeby ewentualnie zaprosić Państwa, może kolejne edycje w przyszłym roku, bo chyba w tym roku już nie będzie edycji. W kwietniu kolejna będzie edycja, tak. Czyli na przykład na kwiecień. No to czego możemy się spodziewać na zasadzie przedstawienia no właśnie scenariuszy jutrzejszych? Odrobiny chociaż. Dużo wiatru we włosach. No tak, jutro będziemy się uczyć właśnie tego w cudzysłowiu machania, czyli jak to stanąć, czy to ten Y zrobić, czy ten N zrobić, czyli tu ląduj, tu nie ląduj, no ale także machania w prawo, w lewo, bliżej, dalej, dlatego że może się zdarzyć, że no, jesteśmy w terenie tym dzikim, jest dość wąsko, tego miejsca nie ma dużo, w związku z czym te gesty mogą się przydać
mogą się przydać pilotowi. Także to są pierwsze rzeczy, które będziecie ćwiczyć. Będziecie też latać, czyli żeby się z tym wszystkim oswoić, będziecie latać tym śmigłowcem, który tu stoi za nami, Robinsonem R-44. To ta maszyna tutaj. Tak, w wersji bez drzwi, żeby tego wiatru we włosach było więcej, żeby przygody było dużo, każdy z nas je lubi. W związku z czym my takie podejście mamy, że samo opowiadanie o tym, że trzeba stanąć tu, trzeba stanąć tam, trzeba machać, trzeba się ubrać we fluo, bo lepiej widać, to trochę mało. Lepiej najpierw wsiąść, polatać i w ogóle wiedzieć, o czym tu mowa. Więc czeka Was parę lotów, czeka Was parę przyjęć. Będziemy się również uczyć, jak załadować noszę do śmigłowca. To już nie ten śmigłowiec, to już ten drugi. I jak to wszystko tam robić. Będziemy się uczyć medycyny, może nie uczyć, może to za duże słowo. Będziemy się starali opowiedzieć, co można zrobić w czasie lotu z poszkodowanym, a czego nie. No i zdecydowanie dużo więcej jest tych rzeczy, których się nie da zrobić. W związku z czym kolejny temat to jest to, co trzeba zrobić przed lotem. Czyli jak sobie tego naszego poszkodowanego zabezpieczyć, żeby w czasie lotu nie być za bardzo zdziwionym. Także czeka nas trochę ćwiczeń. Ja Ci nie chcę wszystkiego mówić, bo przecież bierzesz w tym udział, ale jutro będzie trochę niespodzianek w czasie ćwiczeń i tych latających i nie latających. I taki jest ten dzień jutrzejszy. Natomiast w środę latacie, tak jak my opowiadamy, po krzakach, czyli latacie do ratowania ludzi. Tam wszędzie będą żywi ludzie, których trzeba ratować. My nie lubimy ratowania fantomów, więc wszędzie tam, gdzie się da, to zrobić na żywych ludziach. Symulujemy to żywą osobą i będziecie ich po prostu ratować. Całą misję robić, całą operację. Także Jacku, sam opowiesz. Tak, obiecuję Państwu, że na pewno fotorelacja, mamy dzisiaj tę wielką radość i przyjemność współpracować z dwoma osobami, które są z nami tutaj, jeśli chodzi o oprawę techniczną. Jest pani Kasia Wojciuk i Żaba, ale ja Żabę nie zapytam. Daniel Frimark, który nam robi z tego film, i Kasia tak. Wojciuk, która nam piękne zdjęcia z tego robi, możecie do nich wejść, sobie zobaczyć, co robią. Nie są tani, ale można ich wynająć. I właśnie Kasia i Żaba właśnie stoją po drugiej stronie kamery, dbają o to, żeby i te światła i w środku, i na zewnątrz były takie, jakie są. Właśnie tańczą, ruszają się biodra, bo jest tutaj trochę chłodno, więc droga Kasiu, drogi Żabie. Droga Żabo, bardzo Wam dziękujemy za realizację dzisiejszego odcinka i z pewnością tak będzie. Pozdrawiacie nas Państwo z wielu miejsc z Polski. Ja jeszcze raz pozwolę sobie te osoby pokazać. I ktoś z Akademii Pożarniczej, i ktoś z Gdańska. Pozdro Rafał. Tak, pan Rafał Podlasiński, jest pan Wiktor z Rybnika, pani Anna z Warszawy, S7, Sławomir Dyduła, serdecznie pozdrawiamy. Wspomniany pan właśnie Rafał z Akademii Pożarniczej, jest z nami pan Michał Winter z Falk Medycyna, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jest z nami pan Rafał Śliwowski, OSP Żarki, to kolejny przedstawiciel służb suplemencyjnych, które mają ogromne znaczenie w systemie w ogóle ratowania zdrowia, życia i imienia. Pani Marta z Łodzi nas pozdrawia, jest Krzysztof Skoczek, jest z nami pan Paweł Bednarenko, wielki przyjaciel, partner i współorganizator w ogóle wielu odcinków NT Live, dzisiejszego również tej transmisji, jaką Państwo widzicie. I Paweł pozdrawia nas z północnej Anglii i Paweł napisał taki bardzo ładny komentarz, który kieruję teraz w Twoją stronę. Podziwiam właśnie projekty Firetrap, wiele naprawdę super akcji ukierunkowanych nie tylko na daleko idącą jakość w ratownictwie, ale również na bezpieczeństwo z każdej strony. To pozdrowienia od Pawła Bednarenko, z autora profilu Ratownik na Wyspach. Dziękujemy za miłe słowa, znamy ten profil i możemy tylko to samo opowiedzieć w drugą stronę, że bardzo lubimy i czekamy zawsze na więcej. To Paweł, to było Trzeba kiedyś coś zrobić razem. Tak, koniecznie. Następne spotkanie tutaj w Twoim towarzystwie. Jest z nami pan Łukasz Wełniak, pozdrawiam z dziś pochmurnego Mozambiku. O kurczę, to tak jak u nas. Jesteśmy w Mozambiku, jest Kraków, pani Paulina Szarzyńska i kolejne osoby
z północy, z Podkarpacia i pan Maciej Ziarko. Pan Maciej Ziarko, Tatrzańskie Ochotnicze Pułki Ratunkowe, który był gościem naszym w jednym z odcinków NT Live. Macieju, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, super, bardzo nam miło. Dzisiaj jesteś z nami, bo słucha nas coraz więcej osób. Jestem w szoku, ile tam jest ludzi. No bardzo dużo pojawiło się tutaj wyświetlających miłych i bardzo miłych osób. No dobra, ale pamiętam jakieś, żeśmy rozmawiali sobie na lotnisku w Gardermoony i mówiłem, że może razem i w ogóle, no to tak, no właśnie. Ale się cieszę, że dzisiaj jesteśmy. Jak brzmi to pytanie? Dlaczego dzisiaj, a nie wtedy? Wiesz co, ja nie lubię za bardzo kamer, wywiadów, jakby to nie jest mój żywioł. To powiedz nie dlatego, że nas nie lubiłeś. Nie, ja lubiłem bardzo, ja znałem, śledzę dalej, trzymam kciuki, Jacka bardzo lubię, szanuję za pracę, tylko po prostu nie lubię kamer, wywiadów. Ale wolę sobie polatać w tym czasie. Drodzy Państwo, ale muszę Wam powiedzieć, że Kajetan jest jedną z tych osób, które na początku powiedziały nie, nigdzie przed nowym kamerem nigdzie nie będę rozmawiał, ale w końcu są jednak goście, o których już może mniej lub bardziej czasami oficjalnie mówię, którzy nie zdecydują się nigdy u nas wystąpić, zatem raz jeszcze Tobie, Kajetan, dziękuję, że zmieniłeś zdanie, poglądy zmieniłeś. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Kajetan, jakbyśmy jeszcze do kursu Helimed, czy spotkałeś się kiedyś z taką opinią, że osoby brały realnie udział w jakichś akcjach, czy to z ramienia OSP, czy to medycy w PRM-ie, czy to osoby biorące udział w jakichś międzynarodowych projektach, tę zgromadzoną wiedzę realnie wykorzystały w rzeczywistości i nie wiem, no napisały tobie nawet na wiadomość na Facebooku czy na Messengerze, to naprawdę działa i to się udało, czy to jest tylko i wyłącznie chłyt marketingowy? Rafał Junior, napisz teraz, czy wiedza, której się uczysz, którą ćwiczysz, może się przydać. Junior będzie wiedział, o co chodzi, bo tak, no, trafiłeś w dychę. Zdarzało się parokrotnie, że ktoś, kto z nami gdzieś tam latał, szkolił się, bo tych szkoleń jest trochę więcej, to nie tylko sam Helimed, ale no, zdarza się nam jakieś inne szkolenia tego typu robić i zdarzało się, że ludzie wysyłali do nas fotki, czy wręcz filmy, że gdzieś tam na drodze siadał Hems, gdzieś w górach, także tak, to bardzo cieszy. Też sporo z tych osób gdzieś jak poza krajem coś robi, to pisze, że no rzeczywiście teraz się lepiej z tym czuję, trochę więcej wie dlaczego pilot robi coś tak, albo tego nie robi. Także widzę w tym sens i power do dalszych działań. Okay. A powiedz mi, liczę na to, że ty też gdzieś coś przyjmiesz i wyślesz mi, słuchaj, tutaj zobacz, jak przyjąłem w lesie, a ja sam tutaj machałem gdzieś w czakach, leciałem z nimi albo coś, no ja czekam. Zobaczymy, jak to będzie, bo rzeczywiście my jesteśmy po cyklu szkoleń, różnych szkoleń przy współpracy z NLA i z 330 Szwadronem Ratunkowym, wspomniane może już kiedyś w trakcie audycji Sea Kingi, które teraz są zastępowane Królową, która jest tylko jedna, ale wiemy, że nawet te maszyny trafiają do polskich korpusów ratownictwa, ale faktycznie bardzo wiele jest rzeczy podobnych, bym powiedział takich samych. Myślę, że machanie po polsku, po norwesku i po angielsku można wyrazić tak samo. Chyba że są jakieś wyjątki, może w innych krajach są jakieś szczególne obostrzenia, czy raczej nie? Większość rzeczy jest taka sama, raczej na całym świecie. Może się różnić trochę pośród już danych ekip, że na przykład jakaś ekipa ma jakiś swój gest, jakieś swoje takie rzeczy, ale to raczej w ekipach, które latają z sobą na stałe. Natomiast te znaki uniwersalne są uniwersalne, poza tym tu naprawdę bardziej chodzi o pokazanie tego Y, czy tam jest i to już jest dużo, tylko chodzi o to, gdzie stanąć, jak stanąć, gdzie wieje, gdzie nie wieje, kiedy wchodzić do śmigieł, kiedy wychodzić, czy zapiąć pas, czy nie zapiąć, czy się lążą dopiąć, czy się dopiąć kablem, żeby gadać lub nie gadać, więc tych rzeczy jest bardzo dużo i one raczej są wszędzie takie same, to będzie jakiś tam niuans, który różni dany typ maszyny i tylko to, no jak już po dzisiejszym dniu sam wiesz, że to, czy maszyna jest z kraju bardziej na zachód, czy bardziej na wschód, zmienia to, czy pilot siedzi po prawej, czy po lewej, więc na przykład wiesz, z której strony bardziej możesz stanąć, żeby te gesty wykonywać. Tak to jest.
Powiedz mi 2-3 przykłady od strony medyków w kierunku tego, czego się uczymy i od strony tych osób, które się dzisiaj uczą w kierunku personelu latającego. Trzy najważniejsze rzeczy, które wypływają z takiego szkolenia, co są takim po prostu, no robią robotę już w praktyce. To co to będzie? Jeśli chodzi o personel latający versus ta osoba, która pracuje na ziemi. Chodzi ci o to, gdzie to się spina i o takie 3 rzeczy, które by warto wiedzieć po obu stronach. Znaczy dla ludzi z ziemi, którzy gdzieś tam ze śmigłowcem mają działać, to jest coś, co zawsze opowiadamy, że nie powinniśmy mieć żalu, że myśmy gdzieś stali i machali, a pilot usiadł kawałek dalej. Nie? No to już, czasami tak się zdarza. Czasami się tak zdarza. Słuchajcie, no nie zawsze ten pilot będzie nam ufał. Może ma rację, może nie ma. A dlaczego może nie ufać? Może nam nie ufać, dlatego że na przykład stoimy i machamy, a nie udało się nam przez radio opowiedzieć, gdzie stoimy, dlaczego tam, a nie gdzie indziej. Przykład prosty. Wołamy sobie załogę i opowiadamy im, słuchaj, stoję na zachód od drogi, bo na wschód jest linia energetyczna. I to dla pilota już będzie bardzo cenne i on już będzie wiedział, że jeżeli ktoś taki z ziemi mówi mu, że tam jest linia, a ja stoję po tej stronie, to raczej to jest ktoś, kto ma głowę na karku, nie? Więc im my mamy więcej w tym wszystkim świadomości, im więcej mamy w tym wprawy, tym ten pilot będzie bardziej chciał się nas słuchać, bo to będzie miało większy sens. Natomiast ja polecam, jeżeli pilot gdzieś usiadł nie tam, gdzie myśmy chcieli, jak będzie na to chwila, podejść i zapytać się, dlaczego akurat tam. I ten pilot pewnie nam opowie, że no bo tu było lepiej z przyczyn jakichś. Czasami może się zdarzyć, że nie chce usiąść na drodze, woli na trawie, bo gdyby jednak z maszyną się coś stało i ona musi tam zostać na noc, no to on nie chce jej na drodze trzymać na noc, tylko na trawie. Czasami może być tak, że do miejsca, które nam się zdaje, że jest dobre, łatwe, żeby tam wylądować, tak będzie, ale ciężej z niego będzie wystartować. I ten pilot woli gdzieś tam obok. Więc warto z sobą rozmawiać po akcji. Więc to jest taka pierwsza rzecz, żeby nie mieć do siebie żalu. Okay. Druga rzecz, no to żeby jednak, gdy się stoi z ziemi, poczekać na gest od czy to członka załogi, czy no, u nas to się zwie czach, jakiś tam crew member, mechanik, crew chief, to Jasne. zależnie od maszyn tych słów jest teraz bardzo dużo, czy nam machnie, że można się zbliżać, lub machnie nam, żeby czekać i wyjdzie do nas. To chyba jest taka druga rzecz, żeby po prostu sobie dać chwilę na to, co oni chcą tam zrobić. I trzecia rzecz, chyba też porada trochę dla tych z ziemi, trochę dla osób, które gdzieś tam by mogły w innych krajach latać, gdyby się mogło zdarzyć, że przyjdzie nam gdzieś usiąść na jakiś Huawei i polecieć, że nie zawsze wszystkie z zasad, których się uczymy, czyli to 1:6, to gdzie można usiąść, gdzie nie, czyli jak duże to ma być, że czasami się tak nie da. I lądujemy gdzieś, gdzie jest ciaśniej. Natomiast to się dzieje wtedy, gdy ekipy są dobre, gdy są zgrane z sobą, gdy wiemy, co robimy. Więc zasady są dobre, trzeba je mieć, trzeba się ich trzymać, aczkolwiek jeżeli mamy dobrych ludzi, dobrych w rozumieniu zgranych z sobą, to często widzimy takie filmy, które naprawdę mówią, ale kuszt. No tak, no kuszt. No. Jeżeli się z sobą dużo robi dobrej pracy, to wtedy jest kuszt. Od strony tych ludzi na ziemi, tych, którzy pracują, to jakie powinniśmy mieć oczekiwania w stosunku do personelu latającego, tych, którzy będą? Co my powinniśmy zakomunikować do Was, dla medyków latających? Ale jako medycy, tak? Pracujący na ziemi, frontalny, w ZRM-ach na przykład. Wiesz co, to myślę, że to bardzo zależy od tego, jaki to jest rejon i świata, i kraju, i czy to w mieście, czy na wsi, czy u Ciebie, czy u nas, bo z jednej strony możemy przekazać do takich ludzi na górze
jaki jest stan tej naszej osoby, którą my się mamy tam zająć, żebyśmy mieli jakąś wiedzę, na co się tam w ogóle zbroić, bo może być tak, że maszyna może usiąść, wyłączyć się i jednak trzeba trochę leczyć na ziemi, a może być taka, że trzeba ją zabrać, więc nie będziemy się gasić, tylko będziemy to robić na włączonych silnikach. Więc to jest jedna część tego. Stan, po prostu stan, w dużym skrócie. Myślę, że to wszyscy, którzy jeżdżą gdzieś tam, są w stanie sobie ułożyć w głowie. Druga rzecz to jest to, o czym już mówiliśmy, czyli ten teren wokół nas, czyli jeżeli leci do nas maszyna, dajmy im znać, gdzie stoję, czy to jest od drogi w tą stronę, czy w tamtą, czy miękko, czy twardo jest, w którą stronę jest wiatr, czego nie ma. Taki skrót tego, czego można się tutaj spodziewać. To chyba takie 2 pakiety tego i przede wszystkim chyba się nie bać przez to radio opowiedzieć czegoś więcej niż czekamy. Czekamy. Wiemy, że czekacie, bo ktoś tam doznać, że mamy tu lecieć, więc ktoś już tu przyjechał. Chyba. Piszecie do nas Państwo, pozdrawiacie nas nie tylko, ale piszecie o swoich doświadczeniach. Napisał właśnie pan Rafał Podlasiński, którego właśnie cytuję. Byłem na Słowacji u Kajtka, a potem minął miesiąc i musiałem przyjmować kilkanaście razy śmigło LPR i Black Hawka. Wiedza z kursu była bezcenna. Na Helimeda w kwietniu już mnie pisz, płacę złoto. Tak więc reklama zapisany. Handlu, proszę bardzo. Zapisany. Pierwszy członek. Nie Rafał to i tak by był, bo Rafał to jest co chwilę gdzieś. Są już tacy ludzie, którzy się śmieją, że chcą kupić u nas abonament. Nie mamy abonamentu, ale to już się chłopcy śmieją, że chyba trzeba zrobić. Rafał, będziesz miał też abonament. O, proszę bardzo, panie Rafale. Widzi pan, załatwiliśmy coś panu tutaj dzięki naszej dzisiejszej audycji. Czakmet, witaj Kajtek. Siema Czaku. Jacek, cześć Czaku. Może też się gdzieś kiedyś spotkamy na czymś bardzo fajnym. Kursanci nasze oglądają. Czaku i ekipa jego będzie u nas na kursie Fire Trapa, więc masz dobrą okazję, żeby wpaść i wywiad z Czakiem zrobić. Czaku, to wymienimy się tutaj zaproszeniami, bardzo będzie mi miło. Kursanci nas też oglądają. Kto tam jest? Pan Bartłomiej. To nasz kursant. Bartku. Pozdrawiamy. Słuchaj, nasłuchuj, może czegoś ciekawego się jeszcze dowiesz, co wykorzystamy jutro albo pojutrze w naszych zmaganiach. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Pani P. Anna napisała, jakie są największe wyzwania w organizacji takiego kursu? Właśnie, wybrnij jakoś. Jest ich dużo. Okay. Dużo mnie nie ma w domu. Dużo mnie nie ma w domu, dużo siedzę u nas w biurze i robię plany lotów i podział na grupy. Dużo sprzętu trzeba przed tym wszystkim złożyć, włożyć do aut, zwieść. Jest dużo przygotowań. Znaczy, im więcej tych szkoleń się robi, tym łatwiej, bo już jakieś tam rzeczy wiemy, ale tych wyzwań jest sporo. To nie jest takie łatwe, jak mogłoby się zdawać. Rozumiem, że pani Anna pyta, dlatego że może chce zrobić podobne kursy z szkolenia. Pani Anna, myślę, że pyta, kiedy będę w domu. Aha, okej, a już chciałem, słuchajcie, drodzy Państwo, zamieścić to okienko. Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. kontakt@wysokościówka.org. Kontakt jest. Pani Anno, zapraszamy i serdecznie Panią pozdrawiam. Pani Anna napisała, że oczywiście, że pewnie o to chodzi. Machamy. Proszę nie być. Czyli zdałem. Masz jeszcze gdzie spać. Masz jeszcze co spać. Cały czas u Kajtka zawsze dużo wiedzy i praktyki. Czakmet odpisał, jak zrobię młodszego wysokościowca, to wbijam na Helimeda do Ciebie, bo słyszałem wiele dobrego o Twoich kursach. Nie potrzebujesz, Czaku, żadnej wiedzy o linach, żeby przyjść z nami tutaj latać na Helimedzie, dlatego że my nie robimy tutaj żadnych lin. My robimy tu latanie po krzakach, robimy nosze i dużo różnych innych rzeczy, ale tutaj nie ma lin, także możesz śmiało przychodzić. Nawet Jacek dał radę, zobacz. Tak. Machałem, drodzy Państwo, machałem. Myślę, że to dobrze. I tak naprawdę. Super machał. A to nie jest łatwa sprawa, żeby tak pomachać, bo to nie jest tak, że pomachamy sobie. Pomachamy nie, to jeszcze już wiemy, że nie tutaj. Nie tutaj, a właśnie, co znaczy w innym świecie? Nie wiem, tu? No nie wiem, że coś tu boli chyba. Zapraszam. Bo jakbyśmy, że do nas? To jak... No to bardziej tak. Okej.
I kontakt wzrokowy, Wzrokowy, cały tak, czas. tak. Ale jak mają przyłbicę i tak dalej, to... No to widzą oni nas. No. Okej, czyli pamiętajcie, drodzy Państwo, w ten boimy sposób. się. No to. Lord Vader. I'm your father. Drodzy Państwo, piszecie. Pani Anna zadała jeszcze pytanie, więc może warto. Dla kogo dedykowany jest kurs Helimed? To jest na stronie, ale może dobrze by wybrzmiało. Tak. Tadam. Dedykowany jest dla wszystkich tych, którzy chcą w nim wziąć udział. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek związek z ratowaniem ludzi, czy w straży, w wojsku, w policji, też takie osoby są tutaj, albo mu się to przyda poza krajem, jakaś wiedza, że jednak ten przerzut do tych działań może być śmigłowcem, no to jest dla niego. Jeżeli na szkoleniu z LPR-em mu się podobało lub jej, bo dziewczyn też sporo na kurs przychodzi, no to tu się dowie jeszcze więcej, no bo więcej godzin, no i przede wszystkim po lata. No bo takie możliwości dzisiaj są. Wolny kraj, więc można latać. A propos LPR, słuchaj, słucha nas Marek Maślanka, pan Marek Maślanka, dyrektor okręgu Południe. Dzień dobry, panie Marku. Tak, szef bazy w Kokotowie. Machamy do Marka. Cześć Marek, bardzo się cieszę, że nas słuchasz, że nas oglądasz, ale jest jeszcze z nami druga osoba, która pewnie też jest tobie bardzo znana, Konrad Bodo. Siema, Kondzio. Witamy. Dziękuję, Konrad, za ostatnią konsultację. Pamiętasz, jak żeśmy rozmawiali i rozmowę, może kiedyś odcinek w NT Live na tematy, które ciebie interesują, bo zdradzimy, że Konrad jest... No, Kondzio lata. Kondzio lata. I to słyszałem, że naprawdę robi świetną robotę. Kondzio, możesz jutro do nas wpaść, pas stoi. No właśnie, a on z daleka, nie? Kraków, nie? Co z daleka, wsiada i leci. Jasne. Pan Maciej Stępniak napisał, jest szansa spróbować współpracy przyjęcia śmigłowca, będąc cywilnym świadkiem zdarzenia? I jest. Takie zdarzenie nawet miejsce miało. Kolega nasz przyjął śmigłowiec, będąc na drodze jako cywilny, znaczy włożył tam fluo, które wiózł sobie w samochodzie, kamizelkę, i na tyle dobrze to robił, że nawet na odlot machał. Potem była burza w necie, że się nie macha na odlot i w ogóle, i że to bez sensu. No raczej się nie macha, ale jeżeli pan pilot mówi, proszę mi tu machać na odlot, to się posłuchał i machał. No i ponoć całkiem nieźle machał. No ja widziałem film, to machał. No bo dzisiaj Jacek właśnie mówił, że z tym machaniem no to odloty to tak trochę różnie, nie? Różnie, raczej nie, no ale no jeżeli załoga z jakichś przyczyn nas prosi, żeby zrobić to, bo widzi, że się na tym znamy, chce, żeby byli, bo akurat ten start robi nie w przód, tylko do góry i w tył. Ich prośba, to robimy, no to oczywiście. To masz. Pan Łukasz napisał do nas taki komentarz z takim pytaniem. Pan Łukasz Wełniak. Na pewno słyszał pan o certyfikacji, będę mówił w języku polskim, IBSC-FP.C, Flight Paramedic. Jestem ciekaw, w jakim stopniu taki kurs byłby w stanie mnie przygotować do egzaminu na FP-C, czy curriculum się w jakimś stopniu pokrywa? Czy taki kurs byłby pomocny? Pytanie. Tak, pokrywa się w jakimś stopniu. Każde szkolenie i każdy trening zbliża nas do tego, żeby być lepszym w czymś, więc bardzo dużo rzeczy będzie wspólna. No, przede wszystkim chodzi o ten nalot i sama wiedza z tego, co jak działa, to jest jedna rzecz, ale robienie tych godzin ćwiczeń, żywych ćwiczeń na maszynie na pewno się zawsze przyda i to są no, naprawdę dobre okazje do lotów. Takie kursy różne, które nawet się robi gdzieś tam poza krajem, no to na przykład kursy, które robi się w CERMAT jako taki medyk, który ma latać w górach, pomimo iż kurs trwa 5 dni, to samego lotu są 2 godziny. Więc każdy kurs robi nam nalot, który jest naprawdę bardzo ważny w tym. No nie?
Kiedy mieliśmy absolutorium na licencjacie, na studiach licencjackich, to pan dr Andrzej Kunt, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, na naszym absolutorium powiedział o dwóch rzeczach bardzo ważnych po zakończeniu studiów licencjackich. Jedna rzecz to wiedzieć, do kogo zadzwonić, a drugie to kształcenie podyplomowe, więc wydaje mi się, że każdy kurs, każde szkolenie, każda aktywność jest na wagę złota. Wiesz co, ja sobie kiedyś opowiedziałem tak, że jak przyjdzie taki dzień w moim życiu, że opowiem, że nie chcę się już szkolić, ja sam, to znaczy, że to już jest moment, w którym nie należy się dzielić wiedzą z innymi ludźmi, bo ktoś już jest nie tak z nami. I jakby no ja choćby za tydzień lecę na 5-dniowy kurs, gdzie mnie znowu czegoś tam uczą i jakby sam się zgłaszam na to, nie? No bo tak trzeba. Nie? A żona już o tym wie? Wie. Pani Ania, tak? Nie wie. O ja. To niech pani napisze, jak poszło po powrocie. Czy przeżył to? Kolejne załogi latających statków powietrznych. Kolejny tak? wywiad będzie z panią Anią, tak. Tak, to pani Ania opowie, jak będzie. Kolejni członkowie załóg latających w Polsce nas słuchają. Jest z nami pan Michał Słomian. Pozdrowienia od załogi R4, czyli katowicki Chems. Bardzo serdecznie Michała pozdrawiamy. Pozdrawiamy Katowice. Naprawdę fajna ekipa, fajna baza. Z Michałem mieliśmy się okazję zobaczyć w Katowicach dwukrotnie. Bardzo jeszcze raz Tobie dziękuję za wspaniałą, rewelacyjną gościnę. Pani napisała: Ania, wspieram. No wspiera. Tak, niech wspiera, to dobrze. Pozdrawia nas również pani Katarzyna Bielat z Krakowa, bardzo ciepło, serdecznie. Niedawno Kasia była w Gruzji, jeździła tam w różnych fajnych, ciekawych miejscach. Nie wiem, czy chyba pod Kazbekiem nie, ale w Gruzji była, tak w skojarzeniu z tymi miejscami różnymi, gdzie można funkcjonować. Drodzy Państwo, napiszcie jeszcze w komentarzach, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, jeżeli są jakieś kwestie, o których chcielibyście się dowiedzieć. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli te pytania, te komentarze zostaną przekazane do naszego gościa. Pan Łukasz, Tobie bardzo dziękuję za odpowiedź i to jest też bardzo fajne. Również słucha nas R19, Paweł Świ, taki ładny nick podpisany. Panie Pawle, jak rozumiem, mam taką nadzieję. Dziękujemy za pozdrowienia. Pozdrawiamy. Ratownik 19. Jeżeli są jeszcze jakieś osoby, bardzo serdecznie zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby udostępnić audycję, która jest na żywo, wydanie specjalne NT Live, bardzo na żywo i oczywiście dokumentowania tego przebiegu. Zbliżając się tak pomału do końca naszego spotkania, chciałbym, żebyś mi powiedział, jak bardzo ważne jest to, czym wysokościówka i Firetrap zajmująca się na co dzień jest ważne w kontekście rozmów o medycynie przedszpitalnej. Dlaczego te specyficzne rzeczy, jakimi wy się zajmujecie, liny, techniki podejmowania, ewakuacji, samoewakuacji, ratownictwa wysokościowego, jakie to ma znaczenie dla nas, dla medycyny przedszpitalnej? I co ty byś rekomendował, gdyby powstał stopień magisterskich studiów w przyszłości, bo tak zapewnia ministerstwo, co ty byś chciał, żeby w programie kształcenia magisterskiego się pojawiło? Czyli 2 pytania. Jak bardzo ważne jest to dla medycyny przedszpitalnej i gdybyś był takim ciałem doradczym, co powinno się znaleźć? To pytanie jest bardzo dobre, więc dzięki Ci za nie. Już chyba była dzisiaj nawet o tym mowa, żeby rozumieć się trochę bardziej, czyli my robimy taki event 5-dniowy, Szpica to się zwie, można znaleźć film na YouTubie z tego roku chyba. Już szukam. Szpica bardzo długi, chyba za 25 minut trwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego mówię o tym, że tam spinają się nam 2 rzeczy, czyli to, o co zapytałeś, o te nasze linki, o działanie gdzieś wyżej z medycyną. My pozorujemy zawsze na szpicy. Są zawsze żywi ludzie, którzy umieją zagrać to. Najczęściej tych ludzi, którym pomóc trzeba. I staramy się tak dużo, jak tylko się da zrobić na żywca. Czyli jeżeli trzeba się zakuć, to trzeba się zakuć. I jeżeli ma pójść płyn, to niech pójdzie płyn. Jeżeli pacjent ma być w hipotermii, to niech w niej będzie. Czyli na przykład dajemy tego gościa tam dużo wcześniej, żeby on rzeczywiście tam zmarzł i mamy pomóc mu. No i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że taką złotą myśl opowiedział w tym roku pewien strażak, który ćwiczył, bo on opowiedział tak: no gdy rzeczywiście ten pacjent to pacjent i on tam jest, to trudniej jest. No i rzeczywiście nam na tych linkach trudniej jest, gdy trzeba się zająć tam
medycyną, bo na przykład ten medyk nie naprawdę jest w stanie trzeba dotrzeć zwieść i ten uratować? teren. To jest ten Nie ma aspekt tutaj od rzeczy strony udawanych, działamy tak, gościa na jakbyśmy finalnie Natomiast byli od na drugiej zdarzeniu. strony może się zdarzyć tak, że ten ZRM, który Każdy dzień czeka, jest wyjątkowy, mówi, jak długo jeszcze? niepowtarzalny Panie, i proszę naprawdę mi to do się tych dzieje i bo ja na tu jakimś czekam, poziomie i w zimno jaki czoło mi sposób jest wieje, symulowane, a wy tam można jak powiedzieć, ping. że real. No i to chodzi o to, żeby tych dwóch ludzi się z sobą zrozumiało. I to można zrobić dwojako. Często można to zrobić tak, że tego medyka jednak można zabrać czy tam w głąb, czy tam do góry, bo to jest Czasami młoda jest tak, że która gdzie jest może wojna, tam wejść no, tutaj bywają do tej straty. doliny, że może tam zjechać, może nie sama, tylko trzeba jej to w jakiś To są warsztaty, jedne chyba z najbardziej profesjonalnych w Polsce. rozumie to, że musi poczekać, nie? A takie akcje miejsce miały. W Warszawie Jest to gdzie miejsce, działa gdzie możemy największa i najstarsza grupa. Zweryfikować swoje umiejętności techniczne, dowódcze, medyczne, szeroki poligon na to, żeby się dokształcić, dotrenować i doćwiczyć. Medyk zjechał na dół do jakiejś góry, gdzie wszedł na górę. Są to jednak najlepsze ćwiczenia w Polsce w dziedzinie ratownictwa wysokościowego, prowadzone przez najlepszych instruktorów. Tego medyka, no i medycy ze straży działają wtedy tam sami. Nie wiem, czy o to zapytać, czy to jest to, co chcę wiedzieć. Tak, bo często jest tak, że ludzie się zajmują się nagle jakimiś rzeczami. Ratownictwo sobie pomocy w miejscach jak w ziemi radomskiej, czy właśnie wspinaczkowe kwestie liny. Myślę, że to jest całkiem fajna inicjatywa, która pozwala ludziom z różnych służb powiększyć swoje doświadczenie. Dajcie spokój, panowie, nie zapomnij kasę, no ale to odzowna część, Ale widzisz, może przez hospitalny. Tak, ale wielokrotnie jest tak, że może i warto zrobić load and go, tylko trzeba wiedzieć i dobrze... Manewry, które przeżyliśmy, moim zdaniem, były niezwykle różnorodne, bo od ratowania poszkodowanego, który był w jakimś wykrocie, w jakiejś dziurze w ziemi, przez wielki komin, który po prostu gdzieś tam się dopiął i złamał rękę i nie był w stanie zejść, po takie rzeczy jak półka skalna, dzisiaj na przykład w kamieniołomie, gdzie sypało się po prostu kruszywo i było w ogóle pytanie, w jaki sposób dotrzeć do poszkodowanego. Dzień jest bardzo intensywny, ponieważ tych epizodów jest kilka, są rozmieszczone w bardzo ciekawych miejscach, wytypowane są obiekty, które faktycznie są wymagającymi obiektami. Akurat znajdujemy się na epizodzie, gdzie jesteśmy na wiszącym moście. Teraz opowiedzieć? Tak, nie. Mam nadzieję, że aż nie, bo tylko przez minutę, ale dobrze, to bardzo Państwa za to przepraszam. Kajtek opowiadał o kwestiach, jak bardzo ma to istotne znaczenie z punktu widzenia rozumienia tego, że techniki wspinaczkowe, liny w pewnych sytuacjach powinny mieć miejsce, powinny się znaleźć, a w sytuacjach, kiedy należy pacjentowi pomóc załadować load and go, to rzeczywiście to powinno być wykonywane. Głos jest ściszony, więc pan Wiktor Kotwica napisał, że możesz powtórzyć, ale nie będziemy już tak bardzo mocno... Kursant. Tak. Ktoś napisał, pan Bartek, co ważne, ratownicy medyczni dostają punkty edukacyjne za ten kurs. No dostają, tak. Okay. Sekret to jest trochę, nie dlatego, że coś to jest w tym wszystkim lewe, nie jest, natomiast śmiejemy się trochę, że te punkty to taka premia trochę dla was jest, że nam zależy na tym, żebyście chcieli tutaj przyjść się uczyć, ćwiczyć, robić fajne rzeczy i za to chcemy wam dać te punkty, że rzeczywiście tak jest. Pozdrawiam. I tak będzie. Bardzo mamy nadzieję, że tak będzie. Pozdrawiam nas pan Piotr Marut. Jacku, pozdrowienia od imprezowych pozorantów z Nowego Dworu. Tak, miałem okazję szkolić się w Akademii Chems z początkiem września. Byli tam fantastyczni pozoranci, którzy faktycznie zrobili świetną robotę. A my pozorantów też będziemy mieć jutro, pojutrze? Jutro nie będziecie mieć w środę fantastycznych też. Nie wiem, czy aż tak, ale... Opowiedz o ich roli. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Dlaczego nie możemy się skupić tylko i wyłącznie na fantomie, na kilku kroplach jakiejś tam krwi i napisany na kartce scenariuszu, że ma ranę penetrującą klatki piersiowej? Myślę, że i ty wiesz, i ludzie z drugiej strony też wiedzą. No,
to jest bez sensu noszenie samej masy, inaczej zachowamy się niosąc po prostu 100 kg, które sobie waży i jest piasek w tym. Inaczej, gdy jest to żywy człowiek, nawet to nie o samą wagę chodzi, tylko o to, że to się rusza, że to żyje, że to ma twarz, że to mówi, że boli i jak dobrze gra, a my staramy się kłaść nacisk na to, żeby to osoby dobrze grały, że po pierwsze łatwiej jest tobie się wczuć w rolę, co tej osobie się stało, czy rzeczywiście jest taki stan, czy inny stan. Po drugie, możemy tym wszystkim dużo łatwiej moderować. Po trzecie, nie musi stać obok ktoś, kto mówi, jakie mamy parametry, po prostu zbadaj. Jasne. I one będą. Nie wszystkie oczywiście da się udać, natomiast są takie osoby, co mają dużo wprawy w tym wszystkim i pewne rzeczy można zagrać, zasymulować, a nawet można włożyć rurę do nosa albo nie tylko. I sprawdzić, czy łzy leczą rzeczywiście. Lecą. Pani Karolina Szura napisała, już się rozgrzewamy na pozorację na środę, słuchając was. Czyli jedna z osób pozorujących, w tym wypadku pani Karolina jest z nami i nas bardzo słucha. Chciałem zapytać, chciałem zwrócić uwagę na to, że jest z nami Krzysztof Kotliński, paramedyk Polan Ratownictwo. Krzysztof jest stałym partnerem, współorganizatorem wielu wydarzeń w NT Live, a dzisiaj jest również partnerem tej transmisji, którą w tym momencie Państwo oglądacie i słuchacie na żywo. Pan Kajetan Ginter jest z nami również. Ale nie powiedziałeś jednej rzeczy, która powinna wybrzmieć. Co ty byś chciał, co rekomendujesz, żeby pojawiło się w systemie kształcenia w studiach magisterskich, bo to jest bardzo ważne. Praktyki więcej. Nie wiem, czy to się uda zrobić w takim trybie, ale praktyki więcej, mniej siedzenia w salach, mniej literek na ścianie i więcej ćwiczeń, żeby do tego zawodu przygotować się już na studiach dużo bardziej, żeby nie być w takim szoku, bo myślę, że bardzo wiele osób, która kończy studia, idzie do pracy, przeżywa często szok, że to jednak nie jest takie, jakie miało być, że tu jednak trzeba się skupić na czymś innym, więc jeżeli mielibyśmy dodać trochę czasu do tego wszystkiego, to ja bym stawiał na praktykę. A ty? Ja bym stawiał na słuchanie ekspertów, słuchanie ludzi, którzy się czymś zajmują od wielu lat, więc jeżeli ekspert mi mówi, ty chłopak, borowiak, idź do łopaty i tą łopatą pomachaj, to ten gość, ten człowiek ma na pewno pojęcie i rozumie, dlaczego machanie tą łopatą jest takie ważne. Ratownicy do łopat, niesamowite. Nie, bardziej chodzi mi o to, jeżeli ktoś się czymś zajmuje na co dzień, wiem, tak, was słuchać. Bo w tym wypadku uczymy się machania, ale ja wiem, że to jest poparte setkami, tysiącami godzin w polu na pierwszej linii frontu poparte, więc myślę, że tak. No dziś się uczysz machania, natomiast jutro będziesz się uczył, jak latać, jak to wszystko robić i jak to działa, więc odczucia jutro będziesz miał inne niż dzisiaj, a w środę będziesz miał jeszcze inne i na pewno będziesz tym wszystkim przeładowany, pomimo, że dzisiaj opowiadamy wam, że już więcej nie, no bo nie można wszystkiego naraz, no to rzeczywiście daj znać po 3. dniu. Będę pędził wtedy na lotnisko w Modlinie, żeby zdążyć na samolot wieczorny, żeby być w pracy Może już się uda. Na 4. No właśnie, jak już tutaj będziemy latać. Tyle maszyn dookoła. Z panem. To nie są drogie rzeczy. I taka przelot stąd do Modlina, 20 minut lotu. Z uruchomieniem trochę więcej. Może ułożymy tą akcję, będziemy zbierać na to. Pozoranta się tam schować. Już mamy jakiś Czyli plan. twoja grupa w środę leci na Modlin ćwiczyć. To ja bym bardzo prosił, to od razu wezmę plecak, który tutaj leży, on jest niewypakowywany. Sprzęt do ochrony głowy, słuchu, wzroku jest też przygotowany przez wysokościówkę, jak Państwo widzicie, bardzo profesjonalny, więc do Modlina ja bardzo proszę. Godzinkę przed boardingiem. Dobrze. Słuchaj, Kajetan, nie chcę, żebyś marzł, ekipa, o której już bardzo ciepło tu jest, dlaczego? Bardzo ciepło, prawda? Właśnie byli przed chwilą jacyś Państwo, nie wiem, czy już chcieli może wylecieć. Może chcieli dokądś lecieć. Może chcieli gdzieś polecieć. Zapraszamy może do nas jutro. Gdybyś miał podsumować nasze dzisiejsze spotkanie, wydanie specjalne z wysokościówką z Fire Trap, to w kilku zdaniach, co powinno się w takim podsumowaniu znaleźć? Ewentualnie co byś chciał powiedzieć, co w Twojej ocenie powinno wybrzmieć po
Nie tylko w kontekście dzisiejszego kursu i szkolenia, który zostało dzisiaj rozpoczęte, ale w ogóle w kontekście waszej działalności. Chyba tylko to, od czego w sumie dzisiaj zaczęliśmy, żeby ćwiczyć i żeby nie bać się mówić, że coś złego się stało. To, co powiedział dzisiaj Jacek, jeżeli błąd się zdarzył, on się zdarzył, tylko warto, żeby wszyscy wokół nas wiedzieli, że można coś zrobić źle i że można to potem zmienić, więc chyba tylko tyle. I to w każdej branży. Nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się dyskutować, nie bójmy się też pozdrawiać. Pan Hudson pozdrawia cię z Bieszczady. Archie, miło mi. Nie bójmy się właśnie dyskutować, nie bójmy się wymieniać poglądów na trudne sprawy. Często kwestie sporne rozwiązujmy w dialogu, rozwiązujmy w tym takim bardzo konstruktywnym procesie informacji zwrotnej, która powinna być krytyczna, ale po to, żeby coś z tego było, a nie żeby tam komuś coś zrobić. Tak myślę. No dobrze. To drodzy Państwo, bardzo Wam dzisiaj dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Takie spontaniczne, które udało się z Kajetanem przeprowadzić. Zapraszam Państwa w piątek na 20 października o godzinie 19. Będziemy widzieć się i słyszeć z panem doktorem Tomaszem Ilczakiem i ten odcinek jest przy współpracy z PZWL-em i tam też się będzie dzisiaj działo. Bardzo mnie to cieszy, że 4. sezon działalności NT-Live w takich fajnych miejscach ma możliwość prawa bytu i bardzo chciałem Ci jeszcze raz, Kajetan, za to podziękować. Dziękuję Tobie i jestem w szoku, że tyle fajnych ludzi, część mi znanych, część nie. Super, że masz ten kanał, że to wszystko robisz. Oby tak dalej, Jacek. Zmieniasz świat tym też. Nie. No tak. No nie. No jak nie? Zobacz, ile tam jest super ludzi, która chce działać, chce robić, chce się uczyć, chce słuchać. Ja zawsze za Twój kanał, za Ciebie trzymałem kciuki, trzymam dalej. Dziękuję bardzo. To nie mogło być lepszego podsumowania, drodzy Państwo. Jeżeli takie podsumowanie padło z ust naszego gościa, bardzo się za to, jestem z tego powodu bardzo wdzięczny. Świetne spotkanie, dzięki wielkie. Pan Łukasz napisał, pan Adam również dodał Kajtek, nie widzę sklejki na bolku. Siema Korzeń. Tak, ja to potem nam opowiem o co chodzi, ale Adaś ma bardzo duży wkład w to, że ten kurs się w ogóle dzieje. Bardzo się cieszę, pan Kotwica napisał, super inicjatywa, gratuluję i dziękuję. To są bardzo miłe słowa, które padają od Państwa. Dziękuję, zamierzam skorzystać z Twojego kursu. Pani Paulina również takie. Zapraszamy. Tak, bardzo zapraszamy i tutaj wcześniej pisałem w komentarzach, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, chcecie zapytać o terminy, o możliwości, o organizację grup takich, śmakich, owakich, proszę bardzo, kontakt @wysokościowka.org jest do Państwa dyspozycji. Tak samo jak był się do dyspozycji pan Kajetan Ginter, który reprezentuje Wysokościówkę i firetrap.pl, Akademię Treningową. Było mi niezmiernie miło Państwa dzisiaj widzieć, usłyszeć, zobaczyć, usłyszeć troszeczkę gorzej, ale zobaczyć przede wszystkim i mam nadzieję, że spotkamy się już w piątek o godzinie 19, czego Państwu i sobie życzę. I teraz możemy normalnie pomachać. Jakbyś pomachał naszym widzom i słuchaczom? Pomachamy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Dziękujemy.